OpenAI właśnie ogłosiło Code Red. Wiesz, co to oznacza w korporacji takiej jak OpenAI? To po prostu oznacza panikę. To oznacza odwołane urlopy. To oznacza pracowników, którzy siedzą w biurze po nocy. Według plotek część ludzi już się nawet zwolniła, bo po prostu nie wytrzymuje ciśnienia. Ale nie chodzi tylko o zarząd, o tych ludzi, którzy są gdzieś na bardzo wysoko. To dotyczy zwykłych pracowników, którzy nagle muszą pracować tak, jakby firma była na krawędzi, bo być może jest. To znaczy, że firma, która jeszcze kilka tygodni temu wydawała się absolutnie nie do ruszenia, straciła 12 milionów użytkowników w jeden tydzień. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Za chwilę powiem Ci takie 3 rzeczy. Po pierwsze, co dokładnie się stało i dlaczego. Po drugie, dlaczego OpenAI może nie zarobić ani złotówki zysku do 2030 roku. I po trzecie, co to wszystko oznacza dla nas, czy dla Ciebie jako freelancera lub przedsiębiorcy. Bo ta historia nie jest tylko o wielkich korporacjach walczących cały czas o dominację. To jest lekcja o tym, jak szybko można stracić pozycję lidera i jak jeden błędny ruch może kosztować Cię niemalże wszystko. No to zaczynajmy od początku. Co się właściwie dzieje na rynku AI? Co się właściwie stało, że OpenAI stoi w płomieniach? Cofnijmy się o kilka tygodni. Google niedawno wypuściło Gemini 3.0, a później poprawki do niego. To ich najnowszy model AI. I od razu wszystkie benchmarki, które znam, pokazują dokładnie to samo. Gemini 3 jest znacznie lepszy niż ChatGPT. Nie trochę lepszy. Jest znacząco lepszy. Dla nas, może jego przeciętnych użytkowników, nie ma tu jakichś dramatycznych zmian, jakichś ogromnych, spektakularnych. Ale rynek reaguje, bo wiesz, co się dzieje? Ludzie zaczynają zmieniać platformę. W ciągu jednego tygodnia ChatGPT spada z 203 milionów wizyt dziennie do 191 milionów. To jest spadek o 6%. I to nie wydaje się być dużo. Brzmi jak jakaś niewielka wartość, prawda? 6%. To znośnie. Policzmy to na szybko. 203 minus 191 to 12. 12 milionów ludzi każdego dnia mniej korzysta z ChatGPT. Przez ponad tydzień. To tak jakby cała populacja Belgii powiedziała: wiesz co, fajnie było ChatGPT, było miło, ale potestuję sobie teraz Google'a, dobra? Trochę tam podziałam. I to nie jest coś, co działo się tylko przez jeden tydzień. To są wydarzenia, które cały czas się dzieją. I teraz Sam Altman, czyli szef OpenAI, wysyła takie wewnętrzne memo, wewnętrzną notatkę do pracowników: alarm czerwony, Code Red. To memo wyciekło do Wall Street Journal, bo oczywiście musiało wyciec, w takich firmach zawsze coś takiego wycieka. Szczególnie, kiedy ludzie są po prostu zmęczeni i sfrustrowani. Przynajmniej część z nich. Co dokładnie było w tej notatce, w tym memo? No, przekaz był bardzo prosty i jednoznaczny. Mamy poważną konkurencję, musimy coś z tym zrobić. Co to oznacza w praktyce? Co to oznacza dla nas? No bo kiedy firma ogłasza taki czerwony alert, code red, to nie jest apel motywacyjny, to nie jest zachęta. To jest rozkaz. Wszyscy wracają na pokład. Wiem od znajomych, którzy pracują, że urlopy były anulowane, że wydłużyły się godziny pracy, że wiele osób musi przychodzić na weekendy, czy pracować w weekendy, że po prostu wpadło bardzo dużo dodatkowej pracy. Oczywiście tutaj pojawia się takie swobodne pytanie, czy ci ludzie, którzy teraz są trochę zmęczeni, wypaleni pod presją, będą w stanie naprawdę stworzyć dużo lepszy produkt, czy może on będzie gorszy? Historia technologii trochę zna odpowiedź na ten temat, ale do tego jeszcze zaraz wrócimy, jak to wyglądało w historii, bo to dosyć ciekawe, jak się tak przyjrzy, co się na rynku technologicznym dzieje. Ale to jest haczyk, bo ten problem nie zaczął się kilka dni temu, czy kilka tygodni temu. Ten problem zaczął się wręcz miesiące wcześniej. I trochę OpenAI samo sobie strzeliło w kolano. Czy pamiętasz jeszcze premierę ChatGPT w wersji 5.0? Sam Altman zapowiadał totalną rewolucję. Wielkie hasła padały. To nowy model, lepszy, szybszy, jeszcze doskonalszy, wręcz nie do zastąpienia, spektakularna zmiana, mądrzejszy. Podejrzewam, że to samo zajdzie z GPT-5. Ludzie będą zdumieni tym, co potrafi. Jest naprawdę dobry w wielu rzeczach. Ludzie wykorzystają go do wielu cudów. Przekształci dużo wiedzy i pracę na wiele sposobów. Uczymy się, jak tworzymy. Na co się okazało w praktyce? No wiele osób powiedziało, jest gorszy. Nie tyle technicznie gorszy, bo pod względem benchmarków różnego rodzaju był trochę lepszy, ale po prostu ludzie go nie polubili. Mieli wielkie oczekiwania, które nie zostały zrealizowane. Dlaczego ludzie nie polubili tej nowej wersji? Bo zmienił się ton. ChatGPT był mniej przyjazny, bardziej sztywny, bardziej korporacyjny, unikał pewnych tematów jeszcze bardziej. Jego effortness, czyli taki poziom zaangażowania, bardzo mocno spadł. Wydawało się, że jego odpowiedzi są gorsze. I tacy hardkorowi użytkownicy, którzy korzystają z ChatGPT, tak jak ja codziennie przez kilka godzin, zaczęli narzekać. I zaczęli robić to głośno. Zaczęli pisać nawet w internecie, na Xie, na Instagramie, na Reddicie. Pojawiło się bardzo wiele wątków niezadowolenia z tego modelu. Wręcz
ja sam stykałem się w mojej pracy praktycznie wszędzie. I ta krytyka w sumie była tak intensywna, że OpenAI przyznało to wprost, że nie jest lepiej. W dodatku też to, co się tam zadziało w wersji 5.0, to okazało się, że to w sumie to nie jest nowy model, tylko bardziej router poprzednich modelów. Wyobraź to sobie, wypuszczasz nową wersję, reklamujesz ją jako przełom, a ludzie stwierdzą, że po pierwsze jest gorszy, że wolą starszą wersję i w praktyce musisz się nawet wycofać. No bo to tak jakby kupić iPhone'a 15, który jest gorszy od iPhone'a 14 i Apple mówi, przepraszamy, wiemy, że jest gorszy, więc w sumie wróćmy do starszego. To się po prostu nie zdarza. A OpenAI w pewnym sensie to zrobiło, bo wiele tych zmian, które weszło w wersji 5.0, tak naprawdę się zmieniło i stał się to jeszcze bardziej router do poprzednich wersji. Szybciej działający, lepiej działający, dostosowujący model, ale to był taki pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, że trochę też firma wydaje się jakby straciła kontakt z tym, czego tak naprawdę chcą użytkownicy. No i co bardzo ważne, Google ma coś, czego OpenAI potencjalnie nie ma. Google jest trochę jak ciężarówka. Wielka korporacja. Ciężka, ale ma coś, czego OpenAI nigdy nie będzie miało. Ma dane, nieskończone ilości danych, przeogromne ilości danych. Pomyśl o tym przez chwilę. Mamy Google Search, czyli całego Google'a. Wszystkie informacje, które tam są zawarte, o stronach internetowych, rankingach, zawartość tych stron. Jest Gmail, z tego jak ludzie z tego korzystają. YouTube, druga największa wyszukiwarka na świecie. Google Maps, zachowania w Google Mapsach, jak ludzie się poruszają. Google Docs, sam telefon, przecież Android jest googlowski, więc to, co ludzie robią na telefonach, jest znane Google'owi. Mamy też Chroma, przecież to jest najpopularniejsza przeglądarka w internecie. Ile tych danych przepływa przez te systemy każdego dnia? Spróbuj o tym sobie po prostu przez chwilę pomyśleć. To nie jest kilka. To są miliardy interakcji na godzinę, to są jakieś nieskończone biliardy punktów danych. A jakby nie patrzeć, to właśnie dane są paliwem dla AI. No bo im więcej danych ten dany model ma, tym teoretycznie powinien być lepszy. Im lepsze dane, tym mądrzejsza sztuczna inteligencja. Więc jak wspomniałem, Google to ciężarówka, która potrzebuje czasami miesięcy, żeby się obrócić, żeby nabrać tempa. I to się dzieje na naszych oczach. Google może sobie pozwolić na krwawienie znacznie mocniej i dłużej niż OpenAI. OpenAI ma prawdopodobnie najlepszych inżynierów na świecie. Mogą mieć miliard dolarów od Microsoftu, ale nie mają tego, co ma Google. Nie mają 20 lat zbierania danych o tym, jak ludzie szukają informacji, jak piszą maile, czego oczekują, jak formułują zapytania, jak oglądają filmy, jak poruszają się po mieście, jak zadają zapytania od asystentów i masę różnego rodzaju informacji. I to jest przewaga, której po prostu kupić się nie da się jej skopiować, nie da się jej też nadrobić. I oczywiście jest to bardzo trudne, żeby te dane teraz obrobić, obsłużyć, zweryfikować. Właśnie dlatego uważam, że Google jest trochę taka jak ciężarówka. Oni potrzebują masy czasu, żeby te dane zagregować, przygotować, uporządkować, ustrukturyzować, nakarmić się jajami. Ale czekaj, no bo jest jeszcze coś. Do gry wchodzi trzeci gracz. To może być też coś, co dla Ciebie może być bardzo ważne i możemy z tego wyciągnąć bardzo konkretną lekcję. Mówię o Antropiku, czyli firmy, która stoi za Claude'em, z którego ja bardzo chętnie korzystam, bo naprawdę pisze w rewelacyjny sposób teksty, pomaga mi w pisaniu scenariuszy. Jest niesamowity. I to jest naprawdę ciekawa rzecz. No podczas gdy OpenAI i Google tak bardzo mocno walczą o konsumentów, to Anthropic po cichu zdobywa sobie rynek korporacyjny, zdobywa sobie rynek specyficznej formy użytkowników. Wypuszcza taką aplikację jak Codex, jak się on to nazywa. Anthropic ma ponad 300 000 firm biznesowych. To jest stan na wrzesień 2025 i wiele z tych firm to są firmy z Fortune 500, czyli takich największych korporacji świata. A co to oznacza? To oznacza, że na przykład jeśli pracujesz z dużymi klientami, to oni prawdopodobnie będą częściej korzystali z Claude'a. Niekoniecznie z ChatGPT, niekoniecznie z Copilota, niekoniecznie, czyli w praktyce ChatGPT, czy Google'a. Bo firmy, w szczególności te większe, nie wybierają narzędzia na podstawie tego, co jest po prostu popularne. Wybierają to na przykład na podstawie bezpieczeństwa, prywatności, integracji z innymi systemami, czy z systemami, które już posiadają, jakiegoś wsparcia technologicznego, takiego podejścia do bezpośredniego użytkownika końcowego, czy do klienta. I Anthropic, trzeba przyznać, że dobrze to rozumie. Na przykład dzieli się chętnie wiedzą na temat zagrożeń, tego, co dzieje się na rynku, bardzo dbają o bezpieczeństwo, też taką ludzką stronę i rosną sobie w cieniu, podczas gdy ludzie trochę patrzą głównie na walkę OpenAI z Googlem. Okej, ale może myślisz, no dobrze, OpenAI straciło trochę użytkowników, i co z tego, przecież nadal są gigantyczni, są ogromni. I masz rację, to prawda, tak dokładnie jest. ChatGPT nie stracił pozycji lidera, nadal są ogromni. Ale spójrzmy na liczby, które mogą trochę szokować, które mogą co najmniej nas zaskoczyć. OpenAI nie będzie rentowne do 2030 roku, czyli przez jeszcze kolejne 5 lat. Przez 5 lat będą bez zysku. Mimo tego mają miliardy pozyskiwanych funduszy, żeby przetrwać. W branży technologicznej 5 lat to wieczność. 5 lat temu nie było ChatGPT. W branży AI to jest kilka epok, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze są założenia, na których opiera się ich plan.
Przynajmniej ten, który można znaleźć w jakichś tam dokumentach księgowych, inwestorskich i tak dalej. No bo żeby wyjść na zero w 2030 roku, to OpenAI zakłada, że będzie miał jakieś 3 miliardy użytkowników. I ile to jest danych, ile to jest osób? To jest 44% dorosłej populacji świata, wyciągając tę liczbę Chiny. 44% dorosłych ludzi na Ziemi, którzy nie mieszkają w Chinach, musieliby używać ChatGPT, żeby osiągnąć pewną formę rentowności, zakładając aktualny model, który mają, nie uwzględniając innych źródeł finansowania, które mogą pozyskać ze swojego narzędzia. W dodatku zakładają oni, że też ten współczynnik konwersji na płatne konta, czyli ludzi, którzy zaczną płacić, wzrośnie z 5 do 10%, czyli w jaki sposób się podwoi. Trzeba chyba powiedzieć, że są dosyć optymistyczne założenia. No i kiedy o tym rozmawiamy, no to musimy też powiedzieć o kosztach, no bo to jest coś, co jest dzisiaj spektakularnie dużą rzeczą, takim dramatem. OpenAI podpisał umowę na infrastrukturę. Dostało $25 miliardów z Microsoftem. Dostanie. 38 miliardów z Amazona. Też na rozwój technologii, narzędzi i danych. I jeszcze więcej z innymi. HSBC policzył, ile to wszystko będzie kosztować i wyszło im $792 miliardy do 2030 roku. To mówiąc o zasilenie i na wynajem centrów danych. $792 miliardy. A ile OpenAI zrobi w tym czasie? Według tych prognoz na płatnych użytkownikach? No jakieś 213-215 miliardów. No szybka matematyka tu jest dosyć bolesna. To daje nam dziurę w wysokości $579 miliardów. I teraz pytanie, które mogą zadać sobie inwestorzy, które powinni sobie zadać. Czy przychody OpenAI kiedykolwiek dochonią rachunki za infrastrukturę, za prąd, za utrzymanie, za mechanizmy? Bo to jak prowadzenie restauracji, gdzie składniki kosztują więcej niż to, co możemy zarobić na daniach. Nawet jeżeli serwujemy najlepsze możliwe jedzenie na mieście, nawet jeżeli mamy pozycję lidera i mamy kolejki za drzwiami i ludzie walą drzwiami i oknami, mamy pełne stoliki i duże pojedyncze paragony, ale jeśli matematyka się nie zgadza, to prędzej czy później trzeba zamknąć biznes. No ale pytanie, co to w takim razie oznacza dla nas, dla użytkowników? Czy to prawdopodobny model, że OpenAI kiedykolwiek upadnie? Nie wydaje mi się, ale jeszcze zanim przejdziemy do wniosków dla nas, freelancerów, dla przedsiębiorców, to jeszcze pogadajmy o czymś ważniejszym. Co to wszystko oznacza dla zwykłego użytkownika? Takiego przeciętnego usera sztucznej inteligencji. Wcześniej zadałem takie pytanie, czy zmęczeni ludzie pod presją tworzą lepsze produkty? No, historia technologii mówi, że nie. Jeżeli ktoś za bardzo się śpieszy, chcąc osiągnąć sukces, to niestety często osiąga odwrotny efekt końcowy. Windows Vista powstał pod presją. To była duża klapa. iPhone 4 z anteną, którą trzeba było trzymać we właściwy sposób, to feature wiadomo. Cyberpunk 2077, wiemy co się tam stało. Wypalenie zespołu, premiera katastrofa, duża rzecz. Oczywiście nadrobili te straty w czasie, ale to nie są wyjątki. To w pewnym sensie staje się pewną regułą biznesową. I to jest ten problem, o którym trochę mało się mówi. Kiedy firma jest pod taką silną presją i ma poczucie, że traci tą żółtą koszulkę lidera, to zaczyna często podejmować decyzje z desperacji. Nie z wizji, nie z przygotowania, nie z analityki, tylko z presji, ze strachu. Wróćmy do wersji ChatGPT 5.0. Wypuścili go, bo taka stała nakręcona już bańka, bo musieli coś pokazać, bo rynek tego oczekiwał, bo inwestorzy tego oczekiwali, bo czekali na zmianę, która była zapowiadana. I to był pierwszy sygnał, że coś poszło nie tak. Zamiast skrajnie wysokiej, prawdziwej sztucznej inteligencji, wręcz AGI-a, dostaliśmy routing modeli. Sam osobiście płacę za kilka różnych modeli. I ChatGPT, i Claude'a, i Gemini'a, mam jeszcze kilkanaście modeli lokalnych za darmo. I to jest lekcja dla ciebie jako użytkownika. Firma, która jest pod presją, to firma, która na przykład może podnieść ceny, żeby zapłatać dziurę budżetową. Może obniżyć jakość, żeby trochę przyspieszyć rozwój. Albo zmienić warunki, żeby zwiększyć swoje przychody. Może też ograniczyć jakieś funkcje w darmowej wersji, czy w darmowych usługach, albo zrezygnować z funkcji, które są drogie w utrzymaniu i po prostu, które są nierentowne w długim terminie. To nie jest teoria spiskowa i robienie burzy w szklance wody, nie o to mi chodzi. To w pewnym sensie jest normalna dynamika biznesu pod presją. I widzieliśmy to naprawdę bardzo często w kontekście branży technologicznej. No dobra, to mamy jedną lekcję biznesową, ale teraz trochę najważniejsza część. Co to oznacza dla nas? Dla ciebie, jeżeli jesteś freelancerem albo początkującym przedsiębiorcą, budujesz jakieś pierwsze automatyzacje, może chcesz zarabiać na sztucznej inteligencji, to może myślisz sobie, no okej, Michał, fajnie, ja nie jestem inwestorem w ChatGPT, mam to w ETF-ie, ale to nie jest duża rzecz. Co mnie to właściwie obchodzi? No to cieszę się, że pytasz, już odpowiadam. Każdego z nas, a w szczególności freelancerów, obchodzi to z takich 3 powodów. Powód pierwszy, gdzie 2 się bije, tam 3 korzysta. To jest taka ironia trochę tej całej sytuacji. No bo kto tak naprawdę wygrywa na tej wojnie? No często my, jako użytkownicy, jako ci, którzy jesteśmy na końcu, użytkownicy końcowi. Taka rywalizacja może być dla nas korzystna. Pomyśl o tym. ChatGPT traci użytkowników. Co robi OpenAI albo co próbuje zrobić? Stara się być lepsze, skuteczniejsze, szybsze, mądrzejsze, tańsze. Google zyskuje. Co robi? Inwestuje jeszcze więcej w Gemini'a. Anthropic na to wszystko patrzy i mówi, okej, my też musimy być jeszcze lepsi. Może w innej kategorii, ale musimy być lepsi. Musimy dbać o naszych klientów. I to jest taki
wyścig zbrojeń, a często to my na końcu jesteśmy beneficjentami tej całej sytuacji. Żeby naprawdę z tego skorzystać, ty jako freelancer, czy jako osoba, która ogląda ten materiał, musisz umieć używać różnych narzędzi. Nie tylko jednego. Więc to jest taki powód drugi. Nie buduj na piasku. Jeżeli twój biznes opiera się na tym, że mamy jedno narzędzie AI i tylko z niego korzystamy, no to jest trochę ostrzeżenie. OpenAI niewątpliwie cały czas jest liderem, ale w branży technologicznej bywa tak, że jutro może nie być. Może zabraknąć im paliwa, może coś się zmienić. Historia z Gemini'em teraz to udowodniła. W jeden tydzień gigantyczne straty. I co się stanie, jeżeli to jedno narzędzie, z którego korzystasz, nagle zniknie, albo jeżeli dramatycznie zmieni swój cennik, albo co jeżeli jakość zauważalnie spadnie. Dlatego właśnie warto znać różne narzędzia. Poeksperymentuj z Claude'em, poznaj Gemini'a, zobacz jakie one mają funkcje, co tam się dzieje. ChatGPT nadal jest potężny, nadal ma mnóstwo świetnych funkcji, ale może warto było pobawić się lokalnymi modelami, takimi za darmo. W jednym z poprzednich moich filmów pokazywałem, jak taki lokalny model zainstalować, bez kosztów się nim pobawić. Chodzi o to, aby nie przywiązać się tylko do jednego, bo w tej branży lojalność niestety nie jest nagradzana. Kolejny powód to może warto rozważyć podążanie za klientami korporacyjnymi. Jeżeli ty pracujesz z dużymi firmami, to obserwuj, czego one używają. I poznawaj narzędzia, z których oni naprawdę korzystają. Anthropic, tak jak wspomniałem, ma ponad 300 000 klientów biznesowych i on cały czas tam rośnie w tej kategorii. Więc co to oznacza? Jeśli chcesz pracować z takimi klientami, musisz naużywać ich języka, musisz nauczyć się tego, jak oni mówią, używać ich narzędzi, rozumieć ich ekosystem, jak oni funkcjonują. Więc warto nauczyć się zadawać pytania. Niedawno nagrałem też materiał o tym, jak być doradcą, a nie tylko wykonawcą. I to są takie kompetencje miękkie, które warto sobie wypracować, jeśli chcesz po prostu zarabiać więcej. Dobra, to teraz kilka słów o narzędziach. Może spytasz, jak to robić w praktyce, jak poznawać te narzędzia, czy mam płacić za wszystkie abonamenty? No niekoniecznie. Możesz skorzystać na przykład z takiego narzędzia, które nazywa się LM Arena. lmarena.ai, tak mi się wydaje. To jest strona, która porównuje modele AI w trybie rzeczywistym. Jak zadasz mu jakieś pytanie, to narzędzie poprosi cię o zagłosowanie, co dało lepszą odpowiedź. Wszyscy użytkownicy na tej platformie są z tego sprawdzani. Wiesz, co teraz tam widać? No właśnie bardzo to, że Gemini wygrywa w pisaniu tekstów, w kodowaniu, w generowaniu zdjęć, w analizie danych. Oczywiście nie wrzucaj tam danych, wiesz, jakichś firmowych, tajnych danych. Chodzi o po prostu potestowanie zapytań. Więc to nie jest pojedyncza opinia, to są dane od setek tysięcy użytkowników. I równocześnie to po prostu fajne narzędzie, które możesz testować, który duży model językowy odpowiada na twoje pytania. Jak on działa w trybie rzeczywistym w formie porównania jeden koło drugiego. Postaram się pokazać teraz screencast, jak to dokładnie wygląda. Ale jeśli budujesz za swoich klientów automatyzację albo agentów AI, to możesz też używać narzędzia, które w pewnym sensie wybierze najlepszy model do tego konkretnego zadania. Ja osobiście korzystam z N8N, z Neitena, do tworzenia automatyzacji. I w Neitenie jest już taka funkcja. Automatyczne dobieranie modelu językowego, tak zwany routing. Kiedyś trzeba było korzystać z zewnętrznych narzędzi, jak OpenRouter, a od niedawna jest to wbudowana funkcja w automatyzację. Więc podpinasz różne modele. ChatGPT, Gemini'a, Claude'a, a system sam decyduje, którego modelu w tym momencie chce używać. I pewnie to kosztuje też tokeny, to wymaga chwili czasu, żeby te systemy tam podpiąć i tak dalej, no ale dzięki temu nie musisz stawiać na jednego konia. Możesz mieć całą stajnię koni do zadań specjalnych. Ja osobiście korzystam z Hostingera, ponieważ mam tam VPS-a, na którym mogę łatwo postawić swojego agenta N8N, który jest po prostu szybki, dynamiczny i działa to dosłownie w kilka minut. Też cena tego hostingu jest po prostu bardzo niska, dlatego cieszę się, że są moim partnerem i w ten sposób mogę zacząć budować agentów, którzy korzystają z tej całej wojny, z tej całej bitwy. Oczywiście wszystkie informacje na temat Hostingera, aktualnych cen, tego jak tego agenta postawić, znajdziesz w opisie poniżej. Wszystkie informacje na temat tej informacji, jak takiego agenta budować, znajdziesz oczywiście na moim kanale. Staram się krok po kroku pokazywać, jak z pomocą Neitena budować agentów AI, którzy rozwiązują różnego rodzaju problemy dla klientów, dla moich klientów, być może twoi klienci również będą chcieli z tego skorzystać, a nawet jeśli nie, to dla siebie samego możesz zbudować tam bardzo fajne automatyzacje, które pomogą ci pracować lepiej, skuteczniej, szybciej. Ja na przykład mam tam agenta, który obsługuje moje połączenia głosowe, czyli jeżeli ktoś chce do mnie dodzwonić, to jest tam agent AI, który odpowiada na częste zapytania. Mam tam agenta, który pomaga mi redagować treści. Mam agenta, który pozwala mi szybciej i lepiej odpisywać na maile. Oprócz tego mogę tam łatwo podpinać różnego rodzaju modele językowe czy kolejne narzędzia. Bez względu na to, co będzie działo się w przyszłości, zrozumienie takich narzędzi jak Neiten zaprocentuje w nieskończoność. A jest to inwestycja na poziomie 20 czy 30 zł miesięcznie, więc to naprawdę żadna inwestycja. A na YouTubie, czy na moim kanale, znajdziesz mnóstwo poradników, jak z tym narzędziem się porozumieć i zrozumieć. Oczywiście, ponieważ Hostinger jest partnerem mojego bloga, to znajdziesz też dodatkowy kod rabatowy, który powoduje, że ta cena będzie dla Ciebie jeszcze niższa. Oczywiście raz jeszcze, wszystkie informacje są poniżej. Serdecznie do tego zapraszam. Na koniec jeszcze jedno zdanie, to co będzie dalej? No niestety nikt nie wie, co będzie za rok. Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Może OpenAI nagle wymyśli jakiś spektakularny model. Mówi się o finansowaniu reklam, o modelu w reklamach też płatnych. Może Google zdominuje rynek, może Anthropic przejmie wszystkich klientów korporacyjnych, a może na scenie pojawi się ponownie nowy gracz. Nie wiemy tego, ale warto jest się temu przyglądać. Ta jedna rzecz jest pewna.
ta wojna dopiero się zaczyna. No dobra, trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że ten materiał ci się podobał, że trochę lepiej zrozumiałeś, co się dzieje na rynku AI. Jeśli tak, to będę ci wdzięczny za łapkę w górę, podbicie tego filmu, wiem, że jest taka możliwość na YouTubie, a to pozwoli mi po prostu z tym materiałem dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i po prostu rosnąć. Będę ci bardzo wdzięczny za wszystkie informacje, a może coś pokręciłem. Mogę się mylić. Jeżeli tak jest, to proszę, napisz komentarz. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć, na razie, pa.